Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 13. odcinek Fighterkowa, programu poświęconego grom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś o zwiastunie Kumy w Tekkenie 8, krótkie podsumowanie tego, co działo się na kanale w tym roku oraz plany na przyszły rok. Zapraszam. You win. Mistrz Łososia wkracza do akcji. Kuma w Tekkenie 8 będzie bić przeciwnika rybą częściej niż w Tekkenie 7, a dodatkowo ukradł kilka ciosów od Heihachiego. Zobaczmy, co prezentuje na najnowszym zwiastunie. Po zablokowanym UF3+4 Kuma wchodzi do Seed, skąd wykonuje serię przypominającą FC1-1, ale drugi cios na trafieniu daje przeciwnikowi charakterystycznego stuna. Misiek robi na bloku WS1 charge'owane 2, które daje przewagę na bloku, dzięki której nowa seria DF1-2 dwie ręce wyprzedza pola, trafiając na counterhicie. Choć Hellsweep nie przewraca już na normal hicie, wchodzi w 21 lub 22 klatki i daje plus 6 na trafieniu. Ponownie widzimy WS1 charge'owane 2, ale tym razem Kuma wchodzi do postawy. Gdy Paul próbuje uniknąć kolejnego ataku w swoje lewo, Kuma trakuje go niewyrywalnym rzutem HBS przód 1+2. Death Fist zostaje ukarany Twin Pistonami DF2-1. Juggle jest kontynuowany przez dające Tornado przód dwie ręce, dalej UF2, które wcześniej robiliśmy jako DF1+2, a na koniec kolejna seria ze zmienionym inputem QCF2-1. Tył przód 2 wrzuca pola na ścianę. Tył 3+4 daje Tornado i pozwala na zrobienie na ścianie tył 2-1, a akcję kończy ukradzione od Heihachiego 1+2 zamiast klasycznego dół 1+2, które robiliśmy w tej sytuacji w Tekkenie 7. Tym razem wyjątkowo zostawiam przerywnik, bo chciałbym zwrócić Waszą uwagę na cudowny detal. Po odrzuceniu ryby panda wącha łapkę i lekko się krzywi. Wygląda na to, że zamiast łososia wolałaby coś z Avona. Po DB2 Kuma przechodzi do Hunting Burst Stance. Ponieważ w postawie misiek jest nisko, unika ciosu na high i wybija dzięki HBS dwie ręce. Następnie odwraca się i używa Hit Bursta. W stanie hit trafia nową serią tył 2-2-1, z której ostatni cios wyglądający jak TGF daje Tornado, a combo skończy dół dwie ręce. Tył dwie ręce to nowa kara na bloku z daleka, która aktywuje hit dasha. Po nim Kuma wali z ryby, używając hit smasha. Kolejny Punisher z przejściem do hit dasha, tym razem dwie ręce. A potem największa niespodzianka tego trailera. Tak, Kuma umie elektryki. Co prawda są dostępne tylko w stanie hit, ale za to mają łatwy input DF2+3. A tak można przytrzymać, co daje prawdopodobnie lepsze właściwości, takie jak obrażenia czy przewagę na bloku. Pierwszy elektryk zostaje zablokowany, dwa kolejne trafiają. Juggle jest kontynuowany 1-1-1, które wykonujemy teraz bez strzałki do przodu. Na zakończenie WR1+2 po Tornado. Dół tył 1 ładowane 2 w stanie hit można krócej ładować niż bez hita. HBS dół dwie ręce jest hit engagerem, dzięki czemu można kontynuować z jugglem. WS1 lekko przytrzymane 2, Tornado, tył 2-1 dwie ręce. UF2 na cecha juggluje i Kuma wykorzystuje tę sytuację, odpalając Ragearta. Wyjmuje rybę i... ale zaraz, czy to na pewno ryba? Sami zobaczcie. Kumo, następco Heihachiego, obyś miał więcej ciosów od niego. Trzymamy kciuki i widzimy się w styczniu dnia 26. You win. Ponieważ rok 2023 dobiega końca, przyszła pora na podsumowanie. Podsumowanie nie będzie długie, gdyż kanał ma dopiero nieco ponad 2 miesiące, ale jak pewnie wiecie, działo się. Większość filmów, które udostępniłem do tej pory, można podzielić na dwie kategorie. Fighterkowo oraz filmy z przedpremierowego pokazu Tekkena 8. Sądząc po Waszych reakcjach, te pierwsze podobają się, co mnie bardzo cieszy. Nie udało mi się jeszcze poruszyć tu wielu tematów, ale o tym więcej w części o 2024 roku. Przedpremierowe filmy z Tekkena 8 osiągnęły do tej pory łącznie blisko 600 000 wyświetleń. Czy się tego spodziewałem? Gdybym powiedział, że nie, to bym skłamał. Gdy wpadłem na pomysł nagrania list ciosów, podejrzewałem, że będą miały po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. I, jak widzicie na ekranie, nie pomyliłem się. Dzięki tym filmom liczba subskrybentów wzrosła o ponad 1000. Czy to dobrze, czy źle? Odpowiedź brzmi tak. Z jednej strony oczywiście cieszę się, że w tak krótkim czasie jest Was ponad 1500.
Dzięki temu filmy, które umieszczam na kanale, trafiają do szerszej widowni. A jeśli jeszcze nie należycie do tej grupy, kliknijcie w przycisk subskrybuj. Z drugiej jednak strony kanał był początkowo dedykowany tylko polskiej społeczności, a większość osób, która zasubskrybowała w ostatnim czasie, nie mówi po polsku. Z tego powodu podjąłem decyzję o tym, żeby większość filmów, która trafia na ten kanał, posiadała angielskie napisy. Gdybym miał podsumować ten mijający rok jednym zdaniem, powiedziałbym, że było bardzo dobrze i liczę na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. A czego życzę temu kanałowi w 2024 roku? You win. Przede wszystkim życzę sobie wytrwałości, żeby nagrywać więcej i lepiej. Życzę sobie więcej materiałów okołobijatykowych. W pierwszym Fighterkowie widzieliście wiele książek czy mang, no i później o nich nie opowiadałem, natomiast w przyszłym roku planuję to zmienić. Życzę sobie więcej restreamów. W mijającym roku był jeden, ale w najbliższym planuję ich więcej. Pierwszy już za 2 tygodnie. Bite 3 dni finałów Tekken World Tour. Kilka lat temu robiłem więcej restreamów TWT, więc mam nadzieję, że podobnie będzie i w przyszłym roku. Streamować planuję głównie na Twitchu, gdyż jest to bardziej przystępna platforma do streamowania, ale rozważę jednoczesne streamowanie również na YouTubie. Życzę sobie więcej nagrań z turniejów. Miałem dużą przyjemność składając film z finałów Cyber Combat, a w 2024 roku planuję jeździć na turnieje również za granicę, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z takich filmów. Życzę sobie większej różnorodności filmów. Drugi format, czyli bita godzina, albo już trafił, albo za chwilę trafi na kanał. Będę grał w różne bijatyki i opowiadał o nich, pokazując Wam czasem perspektywę kogoś, kto zjadł na niej zęby, a czasem perspektywę osoby, która po raz pierwszy uruchamia dany tytuł. Życzę sobie również więcej możliwości współpracy z innymi twórcami. Jedna jest planowana wstępnie na premierę Tekkena 8. Mam nadzieję, że wypali, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Zobaczymy. Może uda mi się na przykład zrecenzować jakiś sprzęt związany z bijatykami w przyszłości. Trzymam kciuki za siebie. I mi życzeń chyba tyle wystarczy. Wam za to życzę tego, żebyście zostali na tym kanale, powracali do niego i oglądali kolejne filmy. You win. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. I jeśli oglądacie ten film jeszcze w 2023 roku, to życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej, być może z jakimiś bijatykami. Jeśli będziecie grać, no to dajcie znać w komentarzu w co. Dzięki, cześć!